Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Sarzema My 212X. I zobaczmy w tym przypadku ten Sarzem tutaj brandowany przez sieć Orange. I jest bardzo prostym tym telefonem. Tutaj na tylnej ściance widzimy tylko taki okrąg. Nawet nie pisze marka. Na bocznej ściance nie mamy nic, na drugiej bocznej ściance tak samo nie mamy nic. Następnie na samym dole widzimy tutaj port ładowania i nasz kabel USB. Na kolejny tutaj port, tu mamy na słuchawki 2,5 i tutaj obok widzimy jeszcze otwory na naszą smycz. I tutaj jeszcze taki mini otworek obok tej portu ładowania. Jest to otwór na nasz mikrofonik. I teraz sobie zobaczymy pod klapką baterii. Oryginalna bateria do tego telefonu. Zobaczmy. Tak ona wygląda. Następnie sobie przejdziemy tutaj pod nalepką e-mail. Zobaczymy dokładne dane tego telefonu. Model My 212X. Wyprodukowany telefon w Unii Europejskiej. Dokładnego tutaj państwa nie ma. I teraz sobie telefonik uruchomimy i sprawdzimy jego tutaj podstawowe funkcje. Jego tutaj gry, dzwonki. I jak widzimy, telefonik brandowany przez sieć Orange. I tutaj z automatu nam pokazuje przy włączeniu telefonu, żebyśmy sobie ustawili naszą datę i naszą godzinę. Teraz sobie przechodzimy do menu. U samej góry mamy gry. Gry tylko sudoku, jeśli oczywiście taką gierkę lubicie. Tutaj matematyczną, to będziecie fajnie grało. Następnie zobaczmy, tu mamy u samej góry również internet, ale oczywiście w tym przypadku jest to praktycznie niemożliwe w takim telefonie. Dodatki, kalendarz, budzik, timer, stoper, kalkulator, zadania, usługi. Kalendarz, wiadomości. I tutaj ciekawe, możemy sobie skorzystać z opcji T9, bo telefon od tej obsługuje T9, więc możemy sobie o wiele szybciej pisać nasze SMS-y. A jeśli chodzi o wygodę klawiatury, to jest naprawdę wygodna, bo bardzo mięciutko się pisze SMS-y i klawisze nie są takie małe, mimo że telefon jest dość małym telefonem. I tutaj mamy nasze obrazki, nasze dźwięki. No w tym przypadku nie widzimy żadnych tutaj dźwięków. Historia naszych połączeń, książka adresowa i tutaj ustawienia. Ustawienia naszego telefonu, ustawienia tła, połączeń, ustawienia sieci, zabezpieczenia, skróty, łączność. I zobaczcie, tylko w tym przypadku mamy łączność, zestaw słuchawkowy i pomoc. I to wszystko w tym prostym telefoniku. I teraz zabierzemy się do demontażu i montażu tego telefonu. Ściągamy tę klapkę, bateryjkę, wyciągamy naszą bateryjkę, kartę SIM. I teraz próbujemy podwadzić naszą całą tutaj przednią obudowę. Ona tutaj nam będzie dość ciężko pewnie odchodziła, dlatego że telefon jest praktycznie jak nowy. Tu postarajmy się tutaj od samego dołu podwadzić. I jedziemy sobie tutaj w kierunku do góry, ale wcześniej pamiętajcie, że tutaj na dwóch bokach znajdują się tutaj główne blokady. Tu jest jedna, tu jest druga. Więc w tych miejscach najmocniej będzie trzymać. Tutaj w tym miejscu i tak samo po drugiej stronie. I teraz u samej góry, najpierw w tym miejscu, tutaj wbijamy się. O, i wszystko nam odleciało. Dość łatwy sposób. Oczywiście pamiętajcie, by nie robić tego tak bardzo na siłę znowu, by nie uszkodzić tutaj naszych zaczepów z tej strony i z tej.
ściągamy naszą nakładkę klawiaturki. Tu jest troszkę płytka zbliżona do Sony Ericssona T280, przypomniało mi się, i tak samo z wyświetlaczem. Odkręcamy nasze tutaj jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą śrubkę. Są to śrubki w tym przypadku takie same jak w Nokii 3310, gwiazdkowe, takiej samej szerokości, czyli te standardowe, popularne. Tutaj dość ciężko one schodzą, no dlatego pewnie, że już to wszystko pierwszy raz odkręcane w tym przypadku. I odkładamy sobie tu wszystkie na bok, by nam nie przeszkadzały te wszystkie śrubeczki. Wszystkich było tutaj 6. I tutaj sobie podwadzamy naszą płytę główną wraz tutaj z ramką. I tu zobaczmy, w korpusie znajduje się jeszcze mikrofonik. Mikrofonik oczywiście w prosty sposób wymienny, tak samo jak głośniczek główny oraz nasz tutaj antena zasięgowa. Tak samo jest łatwo wymienna. I tu zobaczmy jeszcze, czy jest opcja prostej wymiany naszego wyświetlacza. Tu sobie podwadzamy z jednej strony i tutaj z drugiej strony. I tu zobaczmy, jak to wygląda z naszym wyświetlaczem. Zobaczcie, że w tym przypadku musimy to odlutować. Tutaj widzimy wszystkie te luty połączone wraz z płytą główną. Powiem szczerze, że nie jest takie trudne, jeśli chodzi o ten model telefonu, bo naprawdę tu jest wszystko tak fajnie połączone, że tylko raz przejdziemy sobie lutownicą z cienkim grotem i to fajnie wszystko wychodzi od razu. No, później troszkę gorzej może jest z lutowaniem, ale też jak ktoś ma wprawę, to sobie raz przejeżdża i wszystko już jest zlutowane, a później ewentualnie sobie poprawiamy. No i składamy z powrotem na swoje miejsce. I tutaj, jeśli chodzi o tą naklejkę, to też oczywiście możemy w bardzo prosty sposób tutaj ściągnąć, ale ja tego już nie będę ściągał niepotrzebnie. Jeśli chodzi o klawisze membrany, jeśli nam tutaj słabo funkcjonują, to możemy oczywiście tu ściągnąć, a później nakleić nowe. No i teraz przy ponownym montażu tego telefonu oczywiście pamiętajmy o przetarciu naszego wyświetlacza tutaj z brudów, z odcisku palców i innych zanieczyszczeń. Tutaj nam wyskoczył główny głośnik. Wkładamy go na swoje miejsce i zakładamy ponownie naszą płytę główną wraz z wyświetlaczem. I przykręcamy wszystkie wcześniej odkręcone tutaj 6 śrubek. To oczywiście jak w każdym telefonie staramy się robić to delikatnie, z umiarem. Nie przekręcamy śrubek, by niepotrzebnie później się męczyć z ponownym odkręcaniem. Tylko właśnie z umiarem starajmy się to robić. Jeszcze mamy 4 śrubeczki do przykręcenia. I już powoli będziemy kończyć. I ostatnia śrubeczka. To jeszcze raz muszę przetrzeć, bo niechcąco tyknąłem sobie wyświetlacza i nakładamy nakładkę tutaj klawiaturki. Nakładamy przednią tutaj obudowę od samej góry. I wpinamy tutaj wszystkie zaczaski. Tu u góry wpinamy tak do siebie. I już wszystko jest. I teraz nakładamy naszą bateryjkę. Nakładamy tylną klapkę.
i sprawdzimy, czy po takim demontażu telefonik nam się tutaj w prawidłowy sposób uruchomi. I jak widzimy, telefon nam się tutaj uruchomił. Dźwięki działają aż nadto. Wyświetlacz działa, klawisze działają. Naprawdę telefonik naprawdę bardzo prosty do rozkręcenia i do złożenia. Jeśli macie taką ochotę, macie taki telefon i chcielibyście go naprawić, to naprawdę polecam to zrobić w zaciszu domowym. Naprawdę bardzo prosty sposób jest go naprawić. I to wszystko w tym filmiku. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was również na kolejne z udziałem Nokii, Sony Ericssonów, Siemensu, Motorola i innych ciekawych modeli klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego modelu, tego telefonu zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć!